Dzień dobry widzowie, witam w tą piękną, ostatnią wrześniową niedzielę. I dzisiaj też będzie aktywność rowerowa, ale nieco inna. Jesteśmy we Fromborku i udajemy się na rodzinne drezyny. Drezyny rowerowe. I'm ready to go. On nie jest wspomagany elektrycznie, jak ty z tym sobie poradzisz? Okulary przeciwsłoneczne? Nie, po co mam widzieć coś przed sobą? Podczas podróży obowiązuje całkowity zakaz palenia wyrobów tytoniowych, papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu. Najtrudniej z tym Zawijanie ostatnim. rękami. Prosimy o stosowanie się do poleceń kierownika jazdy. Już. Elektryczne. Ruszyliśmy z Fromborka i jedziemy do Świętego Kamienia. To jest jakieś 14 km, tam i z powrotem. Także taka traska, wiecie, niezbyt długa jak na rower, ale w opisie trasy mieli: zwróć szczególną uwagę, kiedy ostatni raz tyle przejechałeś rowerem. No ja zwykle tyle przejeżdżam, także wzięliśmy najdłuższą trasę możliwą. No ale powiem wam, że tak można się trochę zmęczyć, bo żeby ruszyć to pudło, no to trzeba trochę siły włożyć, ale już jak się rozbuja, to jedzie. Tylko że mam wrażenie, że jest lekko z góry, także jak będziemy wracać, to może być troszkę trudniej. Ciężko, ciężko. Ledwo żyję. W drugą stronę wykręcicie. Nie. Myślę, że to jest też fajne zrobić sobie taki trening na drezynach. Raz, że spędzamy czas z rodziną i przyjaciółmi, a dwa, że możemy sobie troszkę potrenować na ciężkim rowerze. Bardzo się ślizga ta drezyna. Nie wiem, czy te tory są wilgotne, czy może jakiś olej jest wylany co jakiś czas, bo wkładasz dużo mocy, a koło niestety po torze się ślizga. Tutaj jest miejsce, żeby fotelik hamak zamontować, taki sam jak do roweru. Także jak się jedzie z małym bąbelkiem, którego trzeba przypiąć, to on sobie tutaj siedzi pomiędzy rodzicami w hamaksie. No i fajnie. Nasze bąbelki też prawie jak w hamaksie. Dojeżdżamy do pierwszego dworca. Ciężko powiedzieć, czy dobrze, że są drezyny, czy na przykład nie fajniej by było, gdyby zlikwidowali tą linię kolejową i zrobili tutaj drogę rowerową, jak na wielu szlakach, po których jeździliśmy. To już tu? Wygląda, jakby było już tu, bo to Święty Kamień. A jedziemy dalej, no może gdzieś zawrotka jakaś będzie, zobaczymy. Jedziemy, ja już się zmęczyłem. Drogę powrotną będzie trzeba pompować, a drugi przedział mówi, że on w tamtą stronę nie chce pedałować. Wyglądasz, Zuza, jakbyś kręciła mocno. Dziecko jest chore. Ledwo żyje. A jak się pani czuje? Kolana mnie bolą. W sensie takie... Stypa tu liczone górki, takie, że będziemy zjeżdżać 200 na godzinę. O, tu Ale są łapy. cały czas teraz było pod górkę, więc będzie z górki. I teraz przerwa 10-15 minut. Pan odwraca drezyny. Powiedział nam, że możemy sobie pójść na ławki. Nie chce nam pokazać swojego sposobu. Pewnie weźmie je na plecy i obróci. A my sobie idziemy teraz posiedzieć trochę nad wodą, zrelaksować się. Mam termos z herbatką, drożdżóweczkę i spędzimy sobie miły czas. Święty Kamień. Jesteśmy w Świętym Kamieniu, tylko nie widzę tego kamienia. No, ten Święty Kamień to jest z epoki lodowcowej, 15 000 lat temu. Jest to głaz narzutowy przyniesiony przez lodowiec skandynawski. Tak, to ten lodowiec, co porobił te górki. Kiedyś ten kamień był przedmiotem kultu, a w jego czaszy aktualnie panującym bogom składano ofiary w postaci ryb. Niektórzy próbują na niego wejść, ale jest śliski. Miejscóweczka fajna. O, to jest ten Święty Kamień. Tam jest. To idziemy, Kulek?
nie chcą, nie ma siły odlecieć. No. O, Ale ładne. ogrzej go tak może w dłoniach. Zuzia, nasz zoolog. Zna się na zwierzątkach i ratuje nawet motylki. Po posileniu się drożdżóweczką trochę lepiej, ale... Kurczę, Felek, tu by się przyrzutki przydały jakieś albo wspomaganie elektryczne. Człowiek się już przyzwyczai do dobrego, potem wsiada na takiego kloca. Tak się zmęczyłam. Że zjadłabym crunch chipsa cebulowego X-Cut. Ale one nie mają wartości odżywczej. Nieważne. Ja też chcę. Potem na jakiś obiad może nas zabierzesz. Jedziemy na granicę rosyjską do Braniewa. Dobra, ale trzeba wtedy wódką zapić. Tą z przemytu. A po drugiej stronie jest Mierzeja Wiślana. Czyli tam sobie na rowerach jeździ tata szlakiem R10 w stronę Piasków. Wynegocjowaliśmy z maluchami, żeby pokręciły trochę. Dobrze im idzie. Wieść Chinkali w Braniewie, no to muszą zarobić na to, zasłużyć. Nic nie ma za darmo. Jak idzie? Nie wiem. Dobry trening? No może być. Dajesz radę? Troszkę było z góry. Teraz trzeba trochę pokręcić. Ale dobrze, to już trening zaliczony. Obijałem się cały tydzień rowerowo. A teraz mogę nadrobić. Bardzo fajnie, podobało mi się. Widokowo to raczej tak 6 na 10, ale jeżeli chodzi o atrakcje i poruszanie się, to jak najbardziej jestem na tak. Lubię takie aktywne atrakcje. Można powiedzieć, że niedaleko Trójmiasta, ale jesteśmy tak naprawdę 100 km od Trójmiasta. Tylko że tu się dobrze jedzie, jest dobra droga, także tutaj spokojnie możecie w godzinę 15 z Gdańska dojechać. Samochodem oczywiście, rowerem pewnie trochę dłużej. Aczkolwiek też rowerem można tu przyjechać, na przykład z Elbląga, do którego można dotrzeć pociągiem. Także można sobie zrobić taki wypad na weekend albo na jeden dzień. Jeżeli w waszej okolicy są takie drezyny, to dajcie znać. Może wpadnę, zobaczę. No to dosyć fajnie się jeździ. Żeby jeszcze widokowo było lepiej. Tutaj to troszkę dużo przez las było, tak liczyłem, że może więcej będzie widać wody. Może tu jeszcze wrócę z chłopakami i wtedy wypróbujemy tą drugą trasę. Ale to nie ma co planować, jak wyjdzie, tak wyjdzie, także tymczasem wielkie dzięki i do następnego razu. Pozdro!